Hej, hej, zaczynamy dziś montować frezarkę CNC, hobbystyczną frezarkę CNC do stołu, który zbudowałem. Film z budowy stołu jest dostępny na moim kanale, więc sobie gdzieś tu zobaczcie, może będzie link. No i teraz tak, co to za frezarka? To jest właśnie ta frezarka, jak widzicie przyszła w 6 kartonach. Trochę tego jest, waży też swoje. Długo na nią czekałem. Dlaczego ten model? Jest to największy model tej firmy o dużym polu roboczym 1,20 m na 1,20 m. Zobaczcie sobie ofertę tej marki. Mają dużo mniejsze też modele biurkowe, małe, takie 40×40, 40×80 na paskach, na prowadnicach liniowych. Jest z czego wybierać. To jest ich największy model. Myślałem, długo się zastanawiałem, jaki model wybrać, czy w ogóle tę markę. To jest chińska marka. Bardzo podobne są też frezarki firmy Genmitsu, tylko że z aluminium nie jest pomarańczowe, a nodowane na pomarańczowo, tylko na niebiesko. No ale dlaczego wybrałem tę? Ponieważ tu miałem VAT już w cenie i cło, a akurat gdybym kupił Genmitsu, musiałbym kilka tysięcy dopłacić wysyłki i VAT-u i cła, a tu miałem już wysyłkę, VAT, cło w cenie. Jakoś tak się udało. Myślałem jeszcze o... No, przeglądam wszystkie właściwie takie frezarki hobbystyczne. Shapeoko, jakieś Altmill, Onefinity. No ale na przykład Onefinity wygląda fajnie. Trzeba do niej zbudować stół. Bo tam się w ogóle prowadnicę nie ma ramy, tak jak w tej frezarce, tylko prowadnicę się przykręca do stołu, ale wysyłka to jest, już nie pamiętam, ale to jest kilka tysięcy, tak? 5, 6 czy nawet więcej tysięcy złotych plus cło VAT jeszcze wyjdzie bardzo drogo, a na przykład tam nie ma prowadnic liniowych, tylko wszystko jest na tych rurach, prowadnicach takich rurowych, czy jak to się tam nazywa. Myślałem też, czy nie kupić sobie niemieckiej takiej frezarki marki Stepcraft. Tam są 3 takie jakby linie. Chyba D, taka podstawowa. Później M. Myślałem o M1000 albo M1200 czy 1300, już nie pamiętam dokładnie. No jeszcze jest linia Q, ale to już są bardzo duże pieniądze. Mogłem kupić tą M1000 albo M1200, właśnie nie pamiętam, nad którą się zastanawiałem, ale pole robocze było mniejsze. Cena 2 razy większa i tam, no nie wiem, nie podoba mi się to, że nawet, nie wiem, uchwyt do wrzeciona, wszystko jest cena razy 4, tak? Bo jest niby niemiecka. Te wrzeciona tam są wszystkie chłodzone powietrzem. No pewnie można założyć inne wrzeciono, ale to wszystko jest takie dedykowane. Tu mam silniki closed loop, tam chyba są semi-closed loop, też trzeba dopłacić. No po wzięciu pod uwagę za i przeciw, a naprawdę długo się zastanawiałem, bo myślałem już poważnie o frezarce rok temu w wakacje, no a kupiłem ją na Black Friday, czyli koniec listopada. To naprawdę długo się zastanawiałem i wziąłem pod uwagę wiele czynników i wybrałem tę. Mam nadzieję, że będę zadowolony. Poza tym trochę też jest tak, że to jest taka konstrukcja, nie wiem. No wiecie, to jest hobbystyczna frezarka. Ma jakieś standardowe tam sterowanie. Zawsze będzie można coś zmienić, wymienić. Może też będzie, jak będę musiał, nie wiem, coś zmienić w konstrukcji,
coś sobie poprawić albo zmodyfikować, to może mniej mnie też będzie serce bolało w takiej frezarce niż taki na przykład Stepcraft i tam będę bał się od razu o gwarancję czy coś, że coś zmieniam. I także tak, no zobaczymy, jak to się będzie sprawowało. Mam nadzieję, że będzie wszystko fajnie. A jeszcze w międzyczasie, ponieważ jest to największy model, dostałem informację od producenta, że jest jakiś problem, nie mogą wysłać jej na mój adres. I polecają mi trochę model mniejszy, tak samo solidny, czyli Vasto. Jest taki, nie chcę powiedzieć półkę niżej, ale poprzedni model Vasto. Jest jeszcze Vasto XL i XXL. I ta Vasto XXL jest trochę mniejsza, chyba metr na metr pole robocze. Ta ma 1,20 m na 1,20 m. I polecali mi tamtą. Jest tak samo solidna. No i może być z magazynu w Niemczech. Tam tydzień czasu jest u mnie. No ale ja się uparłem. Powiedziałem, że nie. Już jestem zdecydowany na tę. Ja chcę tę frezarkę i nie zmienię zdania. No i dobra, dali jakoś radę to ogarnąć. Zrobili to tak, że wysłali nie prosto do mnie, tylko do siebie, do magazynu, do Niemiec i później z Niemiec przyszły już zostały wysłane te paczki. Codziennie przychodziło po jedną, dwie i ta paczka przyszła chyba GLS-em, reszta przyjechała jakimś innym kurierem, już nie pamiętam jakim. To przyszło jednego dnia, później jednego dnia przyszła chyba jedna czy dwie, następnego dnia 3, jakoś tak. No i co jeszcze mogę powiedzieć o tym? Mogę wam powiedzieć, że wszystko, jeżeli będziecie zamawiać, a jeżeli będziecie zamawiać mniejsze modele, to będą wysyłane z Niemiec, więc nie zapłacicie VAT-u ani cła. Więc o to się nie martwcie. I słuchajcie, jest to naprawdę dobrze zapakowane. Moje szły z Chin do Niemiec, później z Niemiec do Polski. Jest to tak naprawdę zapakowane. Gdzieś tu jest jakiś lekko rozdarty karton, gdzieś tu jakieś dziubnięcie, ale słuchajcie, jest w środku wszystko super zapakowane, nic się temu nie stanie. Możecie spokojnie zamawiać, nie bać się, że coś temu się przydarzy i będzie uszkodzone. Mało tego, wiem, no to byłby problem, bo to szło z Chin i to trwało dużo czasu, no ale jeżeli będziecie zamawiać mniejszą wersję i będzie szła z Niemiec, to wiem, że jeżeli zdarzyłoby się tak, że zagubił się karton, nie dotarł do Was, albo czegoś brakuje, coś jest uszkodzone, to wiem, że ta firma od razu wystarczy się do nich z nimi skontaktować, od razu wysyła zapasową część albo brakujący karton, gdyby zaginął. Mało tego, powiem wam, że jeżeli miałem jakieś pytanie, czy przed zakupem, czy po zakupie, od razu dostawałem odpowiedź. Najczęściej gdzieś tam chyba w nocy, no bo akurat chodzi o strefę czasową i nie było to, pisałem wieczorem, czy po południu, rano już miałem odpowiedź, ale zawsze dostawałem odpowiedź, po zakupie też, nie było tak, że już kupiłem, to mnie olali, tylko dostawałem informację, kiedy będzie statek, kiedy zostanie zabrany, dostałem informację, że jest w Europie, kiedy będzie wysłane do ich kwatery w Niemczech. Także wszystko było fajnie. Jak potrzebowałem rysunek techniczny, na przykład, żeby zamontować większe wrzeciono, żebym sobie zrobił przejściówkę, której jeszcze nie zrobiłem, bo jeszcze to wszystko jest w kartonach, też nie było problemu. Dostałem rysunek kadowski z wymiarami wszystkimi, także naprawdę fajnie. Także na tę chwilę mogę wszystkim polecić. Filmy na YouTubie też są o tych frezarkach dużo i naprawdę wszyscy są bardzo zadowoleni. Zobaczymy, jak będzie w moim przypadku. Ok, żeby wam pokazać, jak to jest zapakowane. Wszystko jest w kartonach opisanych. Gruby karton, tektura 5-warstwowa. I teraz tak, jak otworzycie, ja tu sobie wyjąłem, ale wszystko jest na rogach zabezpieczone takimi kątownikami tekturowymi. Zobaczcie, trochę tego było. Tu jest akurat taki mały karton, ale patrzcie, wszystko jest
gruba taka pianka. I macie tutaj na przykład sterowanie, tak, podstawowe takie, tu takie, no jedną ręką nie wyciągnę. Wszystko jest naprawdę, zobaczcie, świetnie zabezpieczone. O Jezu. Tu jest wrzeciono, to jest na razie takie zabawkowe wrzeciono, które będziemy wymieniać, ale może do nauki, póki nie dotrze do nas prawdziwe wrzeciono, to będzie fajne. Przewody tutaj na większe wrzeciono, właściwie to jakbyście chcieli frezarkę, jakąś Makitę, DeWalta, taką 60 chyba 9 czy 68 mm zamontować, to macie już tu w zestawie. Tutaj wszystko jest, widzicie, gruba pianka, jakieś freziki podstawowe, małe kabelki, jakieś to USB, bla bla bla. Także wszystko świetnie zabezpieczone. Zobaczcie po bok, to wszystko jest w takiej grubej piance. Nic się temu nie ma prawa stać. Tu jest na przykład jedna z osi, też jest gruba pianka, a nie, tu nie ten, nie jest oś, tylko stół, czyli blat roboczy z MDF-a i z profili aluminiowych. Wszystko jest, zobaczcie, grubo. Tam od dołu też jest te tekturowe kątowniki. To wszystko jest solidnie zabezpieczone. Jeszcze Wam zdejmę, pokażę oś. Dobra. Ok, zobaczmy tutaj. O, zobaczcie, tu jest na przykład jedna z osi. Tu jeszcze jest, może tak jakoś. O, tu jest, zobaczcie, jeszcze wyfrezowana pianka zabezpieczająca. I tu macie jedną z osi. Tak to wygląda. Duże silniki krokowe. O, to jest, słuchajcie, o, naprawdę ciężko jedną ręką to podnieść. Więc swoje to waży. Więc reasumując, zabezpieczone jest to wszystko świetnie, więc można zamawiać bez obaw o transport, czyli bierzemy się do składania. Instrukcja jest czytelna, nie jakaś odbita na ksero ze zdjęciami, z których nie wiadomo co wynika. Zobaczcie, naprawdę wszystko jest jasno wytłumaczone. Mamy tam oczywiście załączone wkręty, wszystkie, tak, rozpiska, więc wiemy czego użyć. Więc myślę, że 12-latek by to skręcił w godzinkę. Zaraz się za to weźmiemy. Mamy to wstępnie tak złapane. Teraz przykręcimy ten blat z MDF-u i później chyba będzie brama. I coś mi zaczęło nie pasować w tym stole. Śruby mi się nie zgadzają, ale dopiero teraz zobaczyłem, że akurat dwa złożyłem. Patrzcie, tu mają taki męski. Tu jest wpust, a tu wystaje, czyli musi jedno w drugie. A mi się tutaj dwa spotkały, o tak, i się zastanawiam, czemu nie pasują, a muszą być, o, tak jak tutaj, o, idealnie. Więc na to trzeba zwrócić uwagę.
Teraz zamontujemy to wrzeciono. Wrzeciono jest malutkie, ale myślę, że na początek zabawy będzie bardzo dobre. Wrzeciono już duże mamy zamówione. Jest w transporcie. Mam nadzieję, że niedługo dotrze. Ale do pierwszej zabawy to będzie w sam raz, a jak już coś sobie porobimy, to zamontujemy wrzeciono już trójfazowe na siłę też i z chłodzeniem wodnym. Na razie montujemy to. Czasem może się zdarzyć, że są jakieś ślady poprzedniego montażu i to nie dlatego, że frezarka jest używana, tylko dlatego, że jest skręcana. Każda pojedyncza sztuka jest skręcana, uruchamiana, sprawdzana i dopiero znowu rozmontowywana i pakowana do wysyłki. Więc gdybyście sobie kupili tę frezarkę innego producenta i zobaczycie, o, ktoś tu kręcił, pewnie widziałem takie posty na Facebooku, że o, ja nie wiem, czy to nie jest używane albo po zwrocie. Nie jest używane i po zwrocie. Takie rzeczy są montowane, sprawdzane i rozkręcane. Więc nie martwcie się tym. Trochę tego jest. Przewodu. Teraz podłączymy trochę kabelków, jeszcze więcej kabelków, jeszcze więcej kabelków, jeszcze więcej kabelków i jeszcze trochę kabelków, jeszcze jeden kabelek i będzie prawie skończone. Where you from? Plotting on a record, waiting for the day we break one. Udało mi się wtargać ją na miejsce, tu gdzie ma być. Kółka, jak widzieliście, będą do wymiany, bo nie wytrzymują ciężaru frezarki. Są dwa sposoby sterowania tą frezarką. Można używać tego tutaj sterownika, a można też używać oczywiście laptopa. Można kupić sobie zamiast laptopa jakiś mini PC na przykład i postawić Windowsa na nim i klawiaturę, myszkę, monitor. Można też zrobić sobie, na przykład kupić Raspberry Pi, jakiś ekran na przykład dotykowy i sobie zainstalować soft do CNC i korzystać sobie jak z takiej wielkiej personalnej frezarki. Zobaczmy teraz, czy to w ogóle ożyje. Na dole jest przełącznik 220-110, to trzeba pamiętać o tym, żeby sprawdzić, czy jest na pewno 220. Przełączamy na kontroler. On się tu świeci, bo chyba ma sygnał z laptopa. Odpalamy go.
tyłu. Tak, w tył. O! Dobra, nic nie wybuchło. Weźmy Control. No i widzicie, tu mamy... Co tu mamy? Move. Spróbuję poruszyć. Nie działa. A może trzeba... O! Jak duży ruch ma być, czyli najwięcej 10 mm. Też nie działa. Ale mamy tutaj w okienku na górze alarm. To w instrukcji widziałem, że musimy wrócić. Control. Unlock. O, jest idle. Teraz move. Step. Weźmy 1 mm. O, działa. Działa. W lewo. Weźmy 10 mm. Działa. Zobaczmy. Działa. Wrzeciono góra. Działa. Do nas. A tu jest do nas. Dobra. Wrzeciono. Działa. Dobra. No i tu można sobie sterować. Tu możecie, jest wejście na karty pamięci. Tu można wejść sobie w pliki. Teraz nie mamy karty, więc tu i sobie odpalić po prostu plik prosto z tego. Albo można podłączyć laptopa, czyli PC. Universal G-Code Sender. Jest jeszcze chyba Candle. Jest kilka tych softów darmowych. Możecie też chyba sterować prosto z Izela. No jest tego oprogramowania. Musicie sobie zobaczyć, jak to... O, tu mamy okno. Co to weźmy sobie? Alarm. Czyli co musi... Unlock. O. Zobaczmy, działa. Tu są kroki. Zobaczmy, czy działa. O, działa, zobaczcie. Do nas. Dobra, weźmy sobie na przykład Red Home. No dobra. To trzeba by teraz zrobić jakiś podstawowy projekt, w sensie jakąś kieszeń Fusion 360. Zrobimy G-Code. Znaczy najpierw muszę się nauczyć, jak go zrobić. I spróbujemy wtedy tutaj go odpalić z laptopa i coś wyfrezować. Pewnie połamie frez albo coś popsuje. Zobaczymy. Jak widzicie, na razie jest to wrzecionko, które było dołączone w zestawie. No i co? Wyfrezowałem na tym małym tutaj główienku, bo już tylko taki mi został. I to nawet nie jest taki frez, tylko taki, wiecie, zdzierak bym powiedział. Raczej to są freziki jakieś do, nie wiem, PCB, tam MDF-ka sobie poskubać. No ale zrobiłem taką oto przejścióweczkę. Tu widzicie, frez mi przejechał. Zrobiłem taką przejściówkę. No powiem szczerze, że było trochę zabawy.
jeśli chodzi o no bo zrobić to w CAD-zie to nie jest problem, ale później przygotować to do produkcji, że tak powiem, to no to musiałem się tam trochę podszkolić i no wiadomo, że dopiero liznąłem. Musiałem sobie, nieraz się coś pomyliłem, ogarnąć, jak robić to twory i tak dalej. Nawet nie miałem frezu, żeby, widzicie, zrobić tu jeszcze krawędzie, ale dobra. Ważne, że chyba się to uda zamontować, więc spróbujemy to zamontować i zamontujemy nasze nowe wrzeciono. Dobra, ale skoro ma być inne wrzeciono i większe, to jakie to będzie wrzeciono? A więc będzie to wrzeciono 2,2 kW na zasilanie trójfazowe z chłodzeniem wodnym. I to wrzeciono swoje waży. Przez bałagan nie mam gdzie go położyć, ale wam pokażę. A to wrzeciono wygląda tak. Tak wygląda to wrzeciono. Chodzi bezszelestnie. Ma łożyska ceramiczne. No i przy tym wygląda, możecie sami ocenić, tak. Pytałem się producenta frezarki, pytałem się producenta wrzeciona, ile waży to wrzeciono. Później producenta frezarki, żeby się upewnić, że udźwignie ten silnik rokowy i ta frezarka to wrzeciono. I dostałem zapewnienie, że tak, bez problemu. Zapytałem też o wagę większego wrzeciona, 3,2 chyba. Ale już producent frezarki powiedział, że już nie poleca tak dużego wrzeciona do tej frezarki, więc zostaniemy przy tym. Co jeszcze mamy? Mamy falownik taki do tego wrzeciona, trójfazowy. I zobaczcie, co fajnego odkryłem, że można wymontować panel. Jest on tu na kablu takim krótkim, więc wydrukuję tu zaślepkę, kupię dłuższy kabel i to zamontujemy tutaj w blacie. Albo wydrukujemy jakąś dokładkę do tego i będziemy mieć pod ręką sterowanie, tak? A nie, bo miało być wcześniej miało być tutaj, ale i wyświetlać będzie nieczytelny i ten start-stop, a tu będzie bardzo fajnie. Więc to fajnie, że w ogóle kapnąłem się, że to jest wyjmowane. Więc teraz się drukuje zaślepka. No i tak, mamy rurki jeszcze, ale rurki mamy silikonowe, bo chciałem miękkie, a mamy szybko złączki we wrzecionie i te silikonowe nie będą raczej zdawały egzaminu, bo one wypadają z tych szybko złączek. Ja w zestawie z wrzecionem dostałem taki uchwyt. No powiem szczerze, wygląda średnio, bo to jest taki odlew aluminiowy. Jest on bez dziur. Musiałem sobie to przewiercić. Jak to zrobiłem? Okleiłem to z tyłu taśmą, przyłożyłem to, wkręciłem tu śruby do końca i wtedy miałem tutaj odznaczone miejsca. No wiadomo, że nie jakoś super idealnie. Miałem problem to przewiercić, bo tak to wiertło mi się nie mieściło. Nie widziałem tu w którym miejscu, tak to mi się to nie mogłem tego dobrze złapać. Wreszcie przewierciłem to z ręki, później powiększyłem te otwory, bo i tak muszę mieć taką regulację. Tu też widać, że jest odlew, jest to trochę krzywe. Tu też zastanawiam się, czy tego nie wypiaskować, czy to nie byłoby trochę ładniejsze, bardziej świecące, bardziej przypominało to aluminium anodowane. A zaraz sprawdzimy tutaj z tyłu. Dobra, tu jest ta moja piaskarka, zrobiona kiedyś na szybko z jakiejś dużej skrzyni. Dałem szybę, z jednej strony jest wyciąg, do którego podłączam odkurzacz, żeby wyciągał pył. Tu jest jakiś mały wlot z drugiej strony, włącznik światła, szyba. Tu jest światełko, w środku pistolet i można piaskować. To myk i jedziemy. Ok, wypiaskowałem.
Dużej różnicy nie ma, trochę się wyjaśniło, rozjaśniło, ale jakoś gaci nie urywa. Spróbujemy może to polakierować jakimś sprayem. Mam tu 4 różne kolory srebra. Spróbujemy to psiknąć, zobaczymy, czy będzie lepiej. Tam z tyłu na razie, jak nie będzie lepiej, to znowu wypiaskujemy i zostawimy takie żywe. Psiknąłem to, ale nie podoba mi się. Zobaczcie, bo są takie jednak faktura tego materiału, tego odlewu. Myślę, że to lekko przeszlifujemy szlifierką oscylacyjną i dopiero to lekko przepiaskujemy i polakierujemy jeszcze raz, albo nie polakierujemy. Bo zobaczcie, są takie właśnie, widzicie, takie faktura jest taka sobie. I zobaczymy. Możliwe, że to będzie po piaskowaniu i szlifowaniu lepiej wyglądało. A jak nie, to będę się z tym męczył. Przeszlifowałem ten uchwyt od 80 do 400 oscylacją i jeszcze pojeździłem chwilę włókniną. Myślę, że tak to zostawię. Teraz to lekko się błyszczy, wygląda trochę lepiej, będzie bardziej pasowało. Tak już to zostawię. Może jeszcze chwilę pojeżdżę włókniną, będziemy montować. W międzyczasie wydrukowała się zaślepka do falownika. Zobaczcie. To jest zaślepka. Ma takie same uchwyt na górze. Wszystko jak oryginał na dole. Wsadzamy tu. Pyk. O. A tu będzie podłączony nasz przewód do panelu od falownika. Falownik zamontujemy gdzieś dalej, a tu zamontujemy sterowanie wrzeciona. Dzięki temu będziemy mieć wszystko pod ręką, nie tutaj, falownik będzie dalej, kable będą krótsze, siłowe, więc tak. Jeżeli ktoś z Was miałby taki falownik, chciałby tą zaślepkę, to zgłoście się do mnie. O. Teraz zamontuję na razie oryginał. O. Dobra. Co teraz? Płytka nasza. Przyszły jakieś kolejne paczki. Teraz jak wygląda status? Wydrukowałem sobie tutaj uchwyt na sterownik od falownika, więc tu ładnie pasuje. Później Wam pokażę jeszcze z bliska. Pyk, pyk, pyk. Więc tu będę miał regulację obrotów chyba, ale bardzo możliwe, że zrobię regulację obrotów software'ową, więc jeszcze się tym zajmiemy. Dodamy płytkę, która będzie konwertowała PWM na napięcie 0,10 V. Tu już kabel mam między falownikiem a tym sterownikiem. Co tu jeszcze mamy? Przewody silikonowe nie zdały egzaminu, za mała jest średnica i chłodzenie wyrzuca alarm niskiego przepływu. Jest widać na granicy alarmu, bo jak ścisnę wężyk i puszczę, to się wyłącza, więc musiałem zrobić grubsze. Tu damy wężyki 8 mm zewnętrzne, w środku szóstkę, średnica wewnętrzna szóstka. Damy kawałek przezroczysty, żebyśmy widzieli, czy jest płyn, a dalej, żeby były mniejsze opory po całości, damy wąż 12 na 8, jeśli dobrze pamiętam. No tak, 12 na 8. Czerwony będzie ciepła, zielony będzie, niebieski będzie zimna. Zamówiłem nową tą szynę prowadzącą, to położymy w niej te węże, bo już się nie zmieszczą. Co jeszcze mamy? Przewód siłowy. Zamontujemy na ścianie jeszcze kolejne gniazdo siłowe.
Co jeszcze mam? Przewód sygnałowy w oplocie ekranowany do sterowania wrzecionem z falownika, żeby nie było żadnych zakłóceń. Jeszcze czekam na gniazdo naścienne siłowe, wtyczkę, przekaźnik, zrobimy tu włącznik i prawdziwy wyłącznik bezpieczeństwa. A dlaczego tak? Ponieważ tam w tej skrzynce od frezarki jest taki e-stop elektroniczny, który odłącza zasilanie od silników. No ale to wszystko fajnie, jakbyśmy mieli tu te wrzecione oryginalne, malutkie i by sobie ono kręciło i automatycznie się wyłącza. A jeżeli falownik będzie zasilał tym wrzecionem wielkim, no to silniki nam się zatrzymają, jak elektronika zadziała, ale wrzeciono będzie dalej kręciło. Prawdopodobnie w falowniku też jest funkcja stop, ale też nigdy nie wiadomo. To jest elektronika, może nie zadziałać, więc najlepiej będzie zrobić prawdziwy stop, który odcina zasilanie siłowe od falownika i napięcie 220 od płytki sterującej frezarką. Nie damy tu napięcia przez włącznik oczywiście. Zrobimy przekaźnik, stycznik właściwie. Zobaczymy, czy nam się to uda. Zamontujemy mały bezpiecznik do tego, przewody. No i tak, ja biorę się do jakiejś tu pracy, trochę tu uporządkuję. Może położysz ten kabel, a jak coś tam nowego zrobię, to zaraz Wam tu nagram. I zobaczymy. Szynę dałem drugą, taką samą. Jeszcze nie dałem, zamówiłem. Położymy ją na tej albo pod tą. Tam damy obok albo też na tej. Akurat tam wejdą te węże od chłodzenia cieczą. A ten sygnałowy damy w tej oryginalnej szynie, bo się jeszcze zmieści. I tak, nie wiem, kiedy się to uda uruchomić. Nie wiem, czy nigdy nie podłączałem wrzeciona, falownika i tak dalej. Nie wiem, czy czegoś nie spalę, czy wszystko dobrze podłączę. Odkręciłem tu stolik jeszcze od frezarki, coś jeszcze wymyślimy innego. Odkręciłem, on był w sumie na ściski na razie i na razie pewnie jakiś taki tymczasowy jeszcze zostanie. Także tak, biorę się do pracy. Widzimy się my za chwilę, a mi się tu chwilę zejdzie. No dobra, moi drodzy, myślę, że już czas zakończyć tę część filmu, ponieważ film trwa już prawie 40 minut, a mimo tego, że wyciąłem masę materiału, to i tak film się wydłużył. Więc już teraz zapraszam Was do obejrzenia kolejnej części filmu. Tam będzie się działo naprawdę dużo. Będzie elektryka, elektronika, będziemy drukować części do frezarki, zrobimy taką skrzynkę sterowniczą, podłączymy siłę do falownika, falownik do wrzeciona, podłączymy chiller do chłodzenia. Co jeszcze? Zrobimy sobie kasetę sterowniczą, będzie tam taki prawdziwy stop, software'owy stop, start, wyłączenie frezarki, podtrzymywanie cewki na styczniku. Będzie się naprawdę dużo działo. Już pofrezujemy sobie coś w drewnie, może też w innych materiałach. Sprawdzimy, jak ta frezarka się sprawuje. No i co? A, jeszcze jedna rzecz. Wymienimy kółka. Mam nadzieję, że już dotrą do tego czasu, więc wymienimy koła w stole. Więc jeszcze raz Was zapraszam. No i co? Do zobaczenia w kolejnym filmie.